Wyobraź sobie, że pracujesz w UK i niby wszystko masz pod kontrolą, bo wykonujesz swoją pracę, a ludzie z twojej roboty są mili, uśmiechają się, nie ma żadnych problemów czy konfliktów, aż tu nagle pewnego dnia okazuje się, że ktoś poszedł z tobą do menedżera, tyle że bez ciebie. I że to ty jesteś problemem, to znaczy ty stałeś się problemem. I właśnie w takiej sytuacji zrozumiałem, że w tym kraju spory wygrywa nie ten, kto ma rację, tylko ten, kto lepiej rozumie, jak działa tutejszy system. Ale najgorsze jest to, że nikt ci tego nie powie wprost. Za to ja w dzisiejszym filmie opowiem ci, jak dokładnie ten wyspiarski system działa. Serio. Mogłoby się wydawać, że wszystko miałem pod swoją kontrolą, bo niby pracowałem dobrze, moi współpracownicy byli dla mnie mili, uśmiechali się, nikt nic nie mówił, nikt bynajmniej nie zgłaszał żadnych problemów, aż tu nagle okazuje się, że sprawa już istnieje, tylko że gdzieś obok mnie, bo ktoś jeden coś powiedział, ktoś inny przekazał dalej, a jeszcze ktoś inny dodał od siebie i resztę przekręcił, a ja zanim zdążyłem zareagować, było już za późno, żeby to wszystko odkręcać. Wtedy też zrozumiałem, że w UK nie wystarczy tylko i wyłącznie robić swoją robotę dobrze. Tutaj trzeba zrozumieć, jak działa komunikacja, relacje międzyludzkie oraz kiedy reagować, zanim zrobi się z tego większy problem. Dlatego też w dzisiejszym filmie przedstawię ci kilka konkretnych sytuacji z mojego doświadczenia. Takie sytuacje, które niby wyglądają niewinnie, ale to sytuacje, które mogły się skończyć dużo gorzej. A na końcu filmu powiem ci jeszcze, jak wiele z takich i podobnych sytuacji można w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zapraszam do oglądania. Pamiętam, jak kiedyś pracowałem na lotnisku Stansted i rozdawałem darmowe karty SIM dla pasażerów, którzy przybywali do Londynu, głównie z innych krajów unijnych. I zauważyłem, że kiedy mówiłem do nich po angielsku, to oględnie mówiąc średnio reagowali, czyli w ogóle nie reagowali i przechodzili obok mnie. Natomiast kiedy mówiłem coś w stylu karta SIM gratis, to wprost przeciwnie. Praktycznie wszyscy zatrzymywali się i brali te karty jak świeże bułeczki. Ja pracowałem wtedy z taką młodą Angielką, która, wiadomo, że odzywała się do ludzi po angielsku. W dodatku, moim skromnym zdaniem, robiła to troszkę zbyt robotycznie. W każdym razie efekt był taki, że nie było efektów. Nikt nie chciał od niej karty. Ja w pewnym momencie powiedziałem, słuchaj, a może byś tak się przełączyła i powiedziała te 3 proste słowa. Karta SIM gratis. I zobaczysz, to na pewno zadziała, tak jak u mnie. A ona na to, że nie, że ona nie ma talentu do języków i pewnie zapomni. Ja sobie myślę, kurczę, 3 proste słowa? I ja pojechałem dalej. No słuchaj, to przecież są tylko 3 proste słowa. Jestem pewien, że ich się nauczysz i dzięki temu będzie lepiej. I ona dalej swoje, że nie, że zapomni, że nie ma talentu do języków. No to dobra, to co ja będę drążyć temat, skoro 3 proste słowa są dla niej za trudne? Dokończyliśmy zmianę i tyle. Następnego dnia dostaję telefon od menedżerki i słyszę, że byłem niegrzeczny w stosunku do tej dziewczyny. Ja sobie myślę, zaraz, co? Przecież dla mnie to była zwykła rozmowa, a okazuje się, że sprawa już poszła wyżej. Chociaż z czasem zrozumiałem jedno, że ja tak naprawdę wtedy nie wyczułem sytuacji, podczas gdy druga osoba zrobiła krok do przodu i zdążyła przedstawić szefostwu swoją wersję wydarzeń. A ja w tym momencie dopiero dowiadywałem się, że jakikolwiek problem istnieje i najzwyczajniej było już za późno, żeby to wszystko odkręcać. Wtedy też zrozumiałem, że w UK, obojętnie co się dzieje, jak tylko jest jakieś najmniejsze napięcie, spięcie lub problem, nie czekaj, reaguj od razu. Nie próbuj tego rozwiązywać sam, tylko idź z problemem wyżej. Bo na wyspach w przypadku sporu nie wygrywa ten, kto ma rację, tylko wygrywa ten, kto pierwszy idzie z problemem do szefa. Po jakimś czasie dzięki tej sytuacji zrozumiałem jeszcze jedną dosyć istotną rzecz. Mianowicie mówiłem wcześniej, że ja nie wyczułem żadnego sygnału, a prawda jest taka, że sygnał się pojawił. Tylko że ona nie powiedziała mi wprost, abym dał sobie spokój albo zmienił temat. Tylko ona powiedziała coś w stylu właśnie, że nie ma talentu do języków i że zapomni. I o ile w Polsce to pewnie coś takiego by przeszło jako zwykła rozmowa, to w UK takie zachowanie raczej wyraźnie sugeruje, żebyś dał sobie spokój albo zmienił temat.
Natomiast ja tego nie wyłapałem i drążyłem. No bo dla mnie to naprawdę nie było nic innego jak zwykła rozmowa, natomiast dla niej zrobił się ogromny problem. I tutaj musisz zrozumieć jedną rzecz, że w tym kraju ludzie raczej nie mówią sobie wprost, kiedy jemu bądź jej coś leży na wątrobie. Zamiast tego usłyszysz jakieś tam miękkie, błahe, bułkę w bibułkę i tralalala, wszystko gra, tylko że w pewnym momencie dostajesz obuchem w łeb. I jeśli nie nauczysz się wykrywać tych wszystkich językowych subtelności, to wtedy będziesz na straconej pozycji. Natomiast z drugiej strony, jeśli jednak nauczysz się tego wszystkiego, to jesteś już o krok do przodu w tej całej brytyjskiej, wyspiarsko-korporacyjnej grze. Na podstawie powyższej sytuacji uczciwie przyznam, że to ja wtedy popełniłem błąd. Na szczęście bez większych konsekwencji. Natomiast my, Polacy, często popełniamy te same błędy w pracy na wyspach. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie to błędy i jak można im zaradzić, nagrałem na ten temat osobny film, a linka do niego znajdziesz w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w prawym rogu ekranu. A jeśli uważasz ten film za wartościowy, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz dzwoneczek. Z góry dzięki, a my lecimy dalej. Pamiętam jedną taką sytuację, kiedy pracowałem jako tak zwany ambasador marki na eventach, a w praktyce wyglądało to tak, że przygotowywałem jedzenie dla gości odwiedzających nasze stanowisko. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale w UK wszelkie prace z jedzeniem łączą się z konkretnymi i dosyć rygorystycznymi przepisami. Musisz zapisywać dosłownie wszystko. O której godzinie wrzucasz jaki produkt na ruszt, jak długo go przygotowujesz, jaka była końcowa temperatura oraz jak długo ten produkt leżał na wystawie. I mieliśmy wtedy takiego dosyć upierdliwego menedżera. Żeby nie powiedzieć dosadniej. I on non-stop ciągle przypominał, a zapisałeś to, zapisałeś tamto, a nie zapomnij, a na pewno pamiętaj, a czy na pewno. No i nie powiem, to wszystko było strasznie irytujące, żeby nie powiedzieć wkurzające. Ale robiłem to. Nie ma znaczenia, że stałem przy grillu, że wszystko się lepiło, że tłuszcz strzelał. Ja non-stop co kilka minut musiałem zdjąć rękawiczki, poszukać długopisu i zapisać to i owo i jeszcze upewnić się, że formularz się nie zamoczył od tego tłuszczu. Ale to robiłem. Jakiś dzień czy dwa po zakończeniu pracy dzwoni do mnie agencja i dowiaduję się, że jedna z osób, która wzięła jedną kiełbaskę z rusztu, poczuła się źle. Oho, będą problemy. Pomyślałem sobie, ale natychmiast usłyszałem w słuchawce pytanie, czy mam całą pełną dokumentację. Ja odpowiedziałem krótko. Tak mam. I to był koniec tematu, bo tam było napisane dosłownie wszystko, czyli jaki produkt, o jakiej godzinie, jak długo był przygotowywany, do jakiej temperatury i jak długo leżał na wystawie. No nie było się do czego przyczepić. Wszystko było tip-top. Natomiast jeśli komuś stało się coś złego, to na pewno nie z mojej winy. Czyli można by założyć, że nawet jeśli ktoś miał mieszankę rozwolnienia z zatwardzeniem, a potem jeszcze zahaftował się na śmierć, to ja mam czyste rączki, bo miałem na wszystko papiery. Co innego, gdybym nie miał tych papierów, wtedy konsekwencje czegoś takiego mogłyby być tragiczne. Tam pal licho mnie, bo ja bym już po prostu nigdy nie dostał tej roboty, ale agencja pewnie skończyłaby w sądzie i musiałaby zapłacić a jak nie kilkunastotysięczne odszkodowania. Tutaj panuje jedna bardzo prosta zasada i nie ma znaczenia, czy smażysz najtańsze ochłapy z Lidla, czy robisz wielomilionowe transfery pieniężne między bankami. W tym kraju papierologia to nie jest zawracanie głowy, tylko to jest najprostszy i najskuteczniejszy sposób, aby uchronić się od problemów. Dlatego, jeśli coś jest dla ciebie ważne, najlepiej miej na to papier albo miej to gdzieś zapisane i udokumentowane. Bo jeśli już problem się pojawi, to wtedy wygrywa nie ten, kto ma rację, tylko ten, kto ma dowód. Kolejna rzecz wydaje się bardzo banalna, ale jednak potrafi narobić sporo problemów. I z tym zetknąłem się praktycznie w każdym swoim miejscu pracy w UK. Nieważne, czy to było korpo, showbiz, czy też kontraktorka, zawsze podczas pierwszego dnia, podczas tak zwanego onboardingu, pod koniec pojawiało się hasło pod tytułem czy ktoś ma jakieś pytania. I można by pomyśleć, że to była kurtuazja ze strony osoby prowadzącej, albo że to było takie zwykłe gadanie dla gadania, tak po prostu, żeby było miło, ale nie, tu nie chodzi o gadanie, czy o to, żeby było miło, bo w tym kraju dużo gorsze od zadawania pytań jest robienie czegoś źle. W praktyce wygląda to tak, że wydaje ci się, że usłyszałeś, zrozumiałeś i wiesz wszystko, także nie pytasz, bo nie chcesz wyjść na leszcza, który niczego nie ogarnia. Natomiast jak przyjdzie co do czego, to nie pamiętasz i zaczynasz robić po swojemu. Tylko że wtedy nie ma już klimatu, aha, spoko, nie wiedziałeś, tylko pojawia się zarzut. No jak to? Przecież mogłeś zapytać.
Dlatego jeśli masz możliwość zadawać pytania, to rób to. Nawet żeby to było 2 czy 3 razy do przysłowiowego znudzenia, po prostu rób to. Bo w tym kraju dużo lepiej wygląda ktoś, kto pyta od kogoś, kto po prostu robi coś po swojemu albo źle. A skoro już o pytaniach mowa, to zwłaszcza na początku pracy warto dokładnie pytać o swoje prawa i obowiązki w miejscu pracy. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat właśnie swoich praw i obowiązków jako pracownik w UK, nagrałem na ten temat osobny film, a linka do niego znajdziesz w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Jest jeszcze jedna taka rzecz, o której mało kto mówi w tym kraju, a która robi ogromną różnicę w pracy. To jest umiejętność odpowiedniej gadki lub też, jak kto woli, umiejętność tłumaczenia się. Bo umówmy się, że w pracy może coś pójść nie tak, nie wiem, możesz coś przeoczyć, coś się może opóźnić, albo coś może po prostu nie wyjść tak, jak planowałeś. I w tym momencie nie ma znaczenia, czy tak naprawdę popełniłeś błąd, raczej ma znaczenie, jak ty o tym mówisz. I w UK mało kto będzie mówił wprost, że okej, dobra, zawaliłem to, moja wina. W tym kraju używa się do tych rzeczy odpowiedniego języka i tutaj akurat brytyjska gramatyka przychodzi z pomocą. Bo jest takie sformułowanie jak to have something done. I możesz na przykład powiedzieć I was supposed to have this done, czyli miało to być zrobione, ewentualnie druga konstrukcja po prostu there is albo there has been. I możesz powiedzieć there has been a delay, there has been an issue, czyli wystąpiło opóźnienie albo wystąpił problem. Innymi słowy, coś poszło w pracy nie tak, a ty nie mówisz tak naprawdę, czy to była twoja wina, czy kogoś innego. Po prostu zdarzyło się i tyle. Pewnie samo, ale to nie ma znaczenia. I tu tak naprawdę nie chodzi o ściemnianie, tylko chodzi o przedstawienie sprawy w sposób profesjonalny i mało emocjonalny. Bo prawda jest taka, że w pracy nigdy nie mamy 100% kontroli nad wszystkim, zwłaszcza jeśli ma się pod sobą ludzi, jakiś projekt i faktycznie ktoś mógł coś zawalić, ale ty jesteś tylko szefem, nie robisz wszystkiego sam własnymi rękami, a za coś tam odpowiadasz. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, a mianowicie, jeśli masz okazję ją pokazać, że jesteś świadomy danej sytuacji, to warto robić. Nie musisz od razu robić z siebie ofiary. Zamiast tego możesz powiedzieć coś w stylu I should have checked this before, czyli powinienem był to sprawdzić wcześniej, ewentualnie I could have handled this situation better, czyli mogłem zająć się tą sytuacją lepiej. I to robi ogromną różnicę, bo ty w tym momencie nie wyglądasz na kogoś, kto zawalił, tylko wyglądasz na kogoś, kto ma sytuację pod kontrolą. Bo w tym kraju, jak już mówiłem wcześniej, nie ma znaczenia, co się dzieje, natomiast ma znaczenie, jak ty o tym mówisz. A teraz czas na rzecz, o której mówiłem na początku. Niby brzmi to banalnie, ale ta rzecz pozwoli ci uniknąć wielu mniejszych lub większych problemów w pracy w UK. Wiesz, co mam na myśli? To small talk. Ja na początku kompletnie to olewałem, to znaczy przychodziłem do roboty, żeby robić swoje i nie wdawałem się w jakieś tam gadki, szmatki o kotkach sąsiadki z moimi współpracownikami. Bo ja wychodziłem z założenia, że do pracy przychodzi się po to, żeby pracować, a nie angażować się w plotki. I ja właśnie przez to miałem dystans między ludźmi, bo niby wszystko wyglądało ok, ale tylko na powierzchni. Natomiast przełom nastąpił w momencie, kiedy zastosowałem ten bardzo prosty trik. To były tak naprawdę 2 proste zdania każdego dnia. Coś w stylu how's your weekend been? Albo any plans? Busy today? Coś w tym stylu, czyli jak ci minął weekend? Czy masz jakieś plany? Albo czy jesteś dzisiaj zajęty? Umówmy się, to nie są dywagacje na temat transcendentalności w fizyce kwantowej. I nagle wszystko zaczyna wyglądać inaczej, bo niby tylko ludzie zaczynają z tobą rozmawiać, ale tak naprawdę z czasem oni zaczynają nabierać do ciebie większego przekonania. A to jest istotne w momencie, kiedy na przykład coś pójdzie nie tak, albo zrobisz jakiś błąd, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że twój współpracownik przymknie po prostu na to oko, zamiast robić z tego wielkie halo, ewentualnie przyjdzie do ciebie i powie ci o tym wprost, zamiast pójść do szefa za twoimi plecami. I wielu ludzi w tym kraju tego nie rozumie, ale w UK small talk to nie jest tylko takie gadanie dla samego gadania o różnych pierdółkach, tylko to jest sposób, w jaki budujesz sobie zaufanie innych ludzi. I nagle okazuje się, że wiele problemów, w tym takich, o których wspomniałem wcześniej, można po prostu uniknąć. Dlatego, jeśli mógłbym dać ci jakąś radę, to przede wszystkim nie zamykaj się w swojej pracy tylko i wyłącznie na swoją pracę,
ale poświęć te dosłownie 30 sekund dziennie, aby zadać 2 proste, krótkie pytania swoim współpracownikom. Bo w UK znaczenie ma nie tylko jak pracujesz, ale może i przede wszystkim jak się komunikujesz, jakie masz relacje ze swoimi współpracownikami i jak jesteś przez nich postrzegany. Podobno w Polsce liczy się to, co jest powiedziane wprost, czyli na przykład jeśli masz rację, to po prostu masz rację. W UK natomiast to działa troszkę inaczej, bo tutaj nie ma znaczenia tylko i wyłącznie to, co robisz, ale również to, jak się komunikujesz, jak reagujesz i w jaki sposób jesteś postrzegany. I może ci się to podobać lub nie, ale jeśli chcesz w tym kraju normalnie pracować i się rozwijać, to musisz zaakceptować pewne zasady. Tak po prostu działa ten system. I nie jest to ani dobre, ani złe samo w sobie. To są po prostu pewne istniejące zasady, ale jeśli ty poznasz dobrze te zasady, to wtedy możesz też grać na własnych warunkach. A co ty uważasz na temat tych tak zwanych zasad gry w UK oraz czy zasady gry w twoim kraju są takie same, podobne bądź też zupełnie inne do tych w UK? Daj mi koniecznie znać w komentarzu. Z chęcią przeczytam i odpowiem. W tym miejscu przypominam, że jeśli jesteś zainteresowany możliwością podjęcia legalnej pracy w UK po Brexicie, możesz pobrać darmowy e-book mojego autorstwa pod tytułem Praca w UK 2026, a linka do niego znajdziesz w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A jeśli chcesz obejrzeć inne odcinki z mojej serii na temat pracy w UK po Brexicie, zostawiam Ci linka również w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Tradycyjnie przypominam też, że jeśli spodoba Ci się ten odcinek i uważasz go za fajny, ciekawy i wartościowy, nie zapomnij dać łapę w górę, a także kliknij w suba oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco z moim kanałem. A tak w ogóle wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmu do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!